Witamy na kanale Custom Guitar Tones. Pewnie myślicie, że to Cybermarian, ale nie. To ja. Tylko muszę się odkleić. Peter. A ze mną Mikuś, Seba i Jaro. O czym dzisiaj? Dzisiaj jestem podekscytowany, bo to moje lata. 92 rok. Piwej 5150. Wersja Signature. A dlaczego to jest ważne, albo może w sumie na końcu tej opowieści okaże się, że nieważne, opowiem za chwilę. Dzisiaj zabieram Was w opowieść, moim zdaniem bardzo ciekawą. Wchodzimy naprawdę do króliczej nory. Szukamy świętego grala. Świętego grala brzmienia. Po drodze obalimy parę mitów. I wydaje mi się, że naprostujemy kilka pewnych historii. Dość zakamuflowanych. Niestety głównie za sprawą nieżyjącego już między innymi współkonstruktora tego wzmacniacza, świętej pamięci Edwarda Van Halena. Nieżyjący Eddie zrewolucjonizował, moim zdaniem to zasługuje na to określenie, zrewolucjonizował brzmienie gitary kilkukrotnie, na pewno dwukrotnie. Najpierw nagrywając pierwsze płyty Van Halen na swoim Marshallu Super Lead z 1968 roku. Pamiętacie, on tam modyfikował trochę to brzmienie, trochę tam przerabiali te Marshale, ale główną modyfikacją brzmieniową było użycie systemu Variac. System Variac to jest nic innego jak regulowana prądnica napięcia zmiennego. W tym wypadku można było z sieci prądu zmiennego 115 V 60 Hz, taka obowiązuje na terenie Stanów Zjednoczonych, dowolnie zwiększać lub zmniejszać napięcie prądu zmiennego. Wiele osób myślało, że skoro Edward stosuje ten regulator prądu, ten regulator napięcia, to prawdopodobnie uzyskuje większy gain, dlatego że dopala ten wzmacniacz, czyli powiedzmy ze 115 V robi 130 i wtedy ten wzmacniacz nabiera rumieńców i brzmi tak jak w jego rękach. A to nie do końca tak było. Edward, nie wiem kto mu to doradził, czy sam eksperymentował, te napięcie obniżał. Przez to wzmacniacz grał dla siebie w nie do końca komfortowych warunkach, próbując skompensować za niskie napięcie. I to za niskie napięcie powodowało, że i przez wzmacniacz, a szczególnie końcówka mocy, przechodziła w taki tryb, który saturował się jeszcze bardziej. Stąd poczucie większego przesterowania i okrąglejszego tonu. Ten okrągły ton, fani Van Halen wiedzą to w ogóle, jak w konstytucji mają to zapisane,
to słynny Brown Sound. I Edward wykorzystywał brzmienie swoich superleadów wiele lat. Naprawdę ciężko mi teraz w głowie policzyć, ile to było płyt, ale do płyty, na pewno do płyty OU812 do tej płyty wykorzystywane były Marshale Superlead. Potem, albo mniej więcej w tym okresie, Edwardowi po pierwsze te wzmacniacze trochę się znudziły, po drugie te wzmacniacze, mówiąc wprost, na skutek eksploatacji, transportu, przewożenia, tam nikt nie dbał wtedy o ten sprzęt, trochę kończyły już swoją żywotność. I na przełomie końcówki lat 80. i 90. pojawił się Michael Soldano. Michael Soldano, słynny konstruktor naprawdę słynnego wzmacniacza Soldano SLO 100. To taka główeczka, często możecie ją pamiętać, obita wężową skórą. To był taki znak charakterystyczny tych wersji premium. Wzmacniacz ten okazał się nie tylko inspiracją dla Paula Rivery i jego wzmacniaczy Rivera, okazał się też inspiracją dla Randalla Smitha przy konstruowaniu słynnej już dzisiaj konstrukcji Rectifier. Dual Rectifier Solo Head. Pierwsza odsłona, 92 rok. Ale Edek był tak zakochany w brzmieniu Soldano, że kolejną płytę Van Halen, w skrócie, nie będę wymieniał całego długiego tytułu, w skrócie FAK, nagrał już na Soldano. I jest to rzeczywiście, ja pamiętam z tamtego okresu, to są początek lat 90., to był przełom brzmieniowy. Ja byłem zakochany w brzmieniu Marshalla, wcześniejszych płyt, ale tu stało się coś nowego, nowe rozdanie w ogóle. I wszyscy byli ciekawi, co to za wzmacniacz. To nie była wtedy powszechnie, ogólnie panująca informacja i nikt nie miał dostępu do tej wiedzy. Potem dopiero po latach się okazało, że to był właśnie Soldano. I Edward, trochę namawiany przez bliskich, a także przez swojego przyjaciela w tamtym okresie, Hartleya Piveya, zdecydował się na romans, który trwał aż do 2004 roku, czyli sporo, z firmą Pivey. I tu do tej opowieści dołącza jeszcze jedna postać. James Brown, ale nie ten, tylko koleś, który się tak samo nazywa, James Brown, i jest geniuszem od wzmacniaczy lampowych. Geniuszem, zatrudnionym wtedy przez firmę Pivey do pracy z Edwardem. Prace zaczęły się już w 90 roku. Sam James Brown wspomina, że różnie to bywało. Edek był wtedy bardzo rozchwytywanym muzykiem. Bardzo wiele koncertów, tras, no i też zabawy upojnych. Pamiętajcie, gorące lata 90., szczególnie początek. Więc ciężko było się z Edwardem regularnie spotykać, ale no w jakiś tam sposób pracowali nad tym wzmacniaczem. I dlaczego w tle to Soldano? Bo nie dość, że Edward na jednej z płyt gra na Soldano i jest zakochany w tym wzmacniaczu. To była pierwsza jego zdrada w Marshalla. To jeszcze jego autorski model Piveya 5150 był inspirowany Soldano SLO 100. Niektórzy mówią, że to jest prawie 1:1, inni mówią, że są pewne modyfikacje, większy gain, niższy rezonans kolumny i tak dalej, i tak dalej. O tym będziemy opowiadać w kolejności, o tym będę opowiadał w następstwie tej historii. I jest rok 1992. Pivey oficjalnie zapowiada premierę nowego wzmacniacza, sygnowanego nazwiskiem Van Halen. Wtedy jeszcze ukrywają, skąd inspiracje do tego wzmacniacza. Nieliczni w branży wiedzą,
że wzmacniacz inspirowany jest konstrukcją Michaela Soldano, ale co to było za brzmienie, to jest koniec. Koniec świata. Ja pamiętam, że jak czy w nagraniach Deftones, czy w nagraniach Machine Head, to ja zdębiałem w ogóle. Czy oczywiście płyta Fuck Van Halen, to było nowe rozdanie. My wszyscy chcieliśmy wiedzieć, jak to się robi, bo dotychczas każdy, kto używał Marshalla, nawet w pierwszym okresie Messy, czy innych wzmacniaczy tego typu, żeby uzyskać ten typ przesterowania, dopalał te wzmacniacze różnymi drive'ami. Stosowano Super Distortion Bossa, Overdrive Bossa. Wchodziły też inne marki pomału na rynek, Maxon, Ibanez ze swoimi kostkami. Każdy próbował jakimiś różnymi metodami zbliżyć się do tego brzmienia. A ten wzmacniacz wyjęty z pudełka brzmiał tak od razu. I to była absolutna nowość wtedy. Też sound tego typu wprowadził nową jakość, sound gitary i wzmacniacza, nową jakość na rynku. Dzięki temu, a może z powodów inspiracji, rozwinęły się nowe gatunki. W późniejszych końcówce lat 90. Już gitarzyści, między innymi Steve Vai, dołożyli jedną strunę, znaleźli się tacy, co dołożyli dwie, więc gitary 7- i 8-strunowe musiały, że tak powiem, być przekazywane przez wzmacniacz, który dawał z tym sobie radę. Chodziło o niską częstotliwość, którą ten wzmacniacz przenosi w bardzo ekstremalny i szybki sposób. I dlaczego powiedziałem na początku Królicza Nora? Bo tu zaczynają się schody. Wracam już nie tyle do opowieści o samym wzmacniaczu, bo tych zakochanych w tym wzmacniaczu było więcej. Joe Satriani też używał modelu 5150 Signature, które chyba 2 czy 3 sztuki dostał od Edwarda w prezencie. Wróćmy do samej historii tego wzmacniacza. Dlaczego powiedziałem Królicza Nora? Dlatego, że dzisiejsi fanatycy tej konstrukcji, a uwierzcie mi, jest ich wielu, kłócą się o rewizję, czyli tak zwane odsłony tego modelu. Bo dyskutujemy ciągle o wersji pierwszej, czyli 5150, tak zwanej block leather, albo leather block, to tak różnie wymieniają. Potem wersji signature, czyli tej. Potem już Pivey nie mógł używać, bo drogi Hartleya Piveya i Edwarda się rozeszły, więc Pivey nie mógł używać już nazwiska Van Halen przy produkcji wzmacniacza, więc powstała odsłona 6505. Ta odsłona też miała jedną wersję, która nazywała się 1992 Original. Były też, niektórzy kolekcjonerzy mają takie wzmacniacze w odsłonie True Vintage, Original, 992 i tak dalej, i tak dalej. A były też klasyczne Piveye, najpierw z logiem Piveya 6505, a potem z logiem, tu było napisane 6505 i Pivey tym logiem, podobnie jak wersja poprzednia. Czyli mamy 4 różne wzmacniacze, różne z nazwy, a tak naprawdę to ciągle jest ten sam wzmacniacz. I tu specjaliści, nawet w Polsce, kłócą się, czy wersja Signature jest lepsza od wersji Block Leather, czy wersja 6505 lepsza jest od poprzedników. Inni mówią, że tylko pierwsza wersja jest dobra. Pierwsza, czyli nie Signature z podpisem Van Halena tutaj, tylko wersja, gdzie tu jest EVH napisane. I jedni mówią, że po jakiejś tam, nie wiem, pół roku produkcji pojawiła się wersja Signature, bo ta była druga, dlatego że zmieniono lampy. Najpierw wkładano lampy Svetlana, potem Ruby Tubes i że to było na znak zmiany tych lamp. Taka teoria też krąży po sieci. I ja szukając prawdy, dokopałem się do wywiadu, starego wywiadu z Jamesem Brownem i nie było czegoś takiego, jak że ta wersja była inna i tak dalej. Oczywiście były zmieniane lampy, ale nie dlatego, że zmieniano model,
tylko dlatego, że kończyły się w magazynie poprzednie, dostawca nie domawiał nowych, nie wiem, nie produkowano albo nie zdążono z transportem, więc wrzucano inne. Dzisiaj wszyscy cenią sobie JJ jako wyposażenie tego wzmacniacza. I skąd ta afera? Zmiana z Block Leather na Signature była tylko z jednego powodu. Edward miał wtedy kontrakt też z firmą Electro-Voice, produkującą głośniki. I głośniki miały to logo EVH naklejone na magnesach. Co powodowało, że zrobiła się branżowa zadyma i nie podobało się Electro-Voice'owi. Sądownie uzyskali, nie wiem jak to się skończyło finansowo, tak daleko nie zaszedłem, ale sądownie uzyskali, wymusili na Piveyu zmianę tego logo tu z przodu, więc zamiast podpisu wcześniej było logo EVH, potem zrobiono podpis. Konstrukcyjnie, i teraz co jest ciekawe, tu jest jakaś jadka odnośnie tego, które wzmacniacze brzmią lepiej. Jedni mówią, że pierwszy źródłowy, czyli Block Leather, inni mówią, że nieprawda, że Signature brzmi lepiej. Sam konstruktor James Brown mówi, że to jest wszystko pic na wodę, że to jest ten sam wzmacniacz, niczym się nie różnił. Że różnice brzmieniowe między modelami Signature a Block Leather są mniej więcej takie, jakie po 5 latach grania wzmacniacz o numerze seryjnym, nie wiem, 531 różni się od wzmacniacza 532. Co to znaczy? Że to wszystko, te różnice brzmieniowe, jeżeli w ogóle jakieś są w zakresie tak zwanej tolerancji samego zużycia się elementów. Kondensatory wysychają, oporniki się nagrzewają. O lampach już nie wspomnę, wiadomo, że się zużywają, chociaż dla lamp o wiele bardziej drastyczne niż samo używanie lamp jest transport. Transport wytrząsa drobne elementy lampy i tym samym powoduje krótszy zasięg tej lampy w czasie. Więc pierwsza teoria pada. Nie ma różnicy konstrukcyjnej, żadnej, pomiędzy modelami 5150 Block Leather i 5150 Signature. Różnią się tylko tym logiem z przodu. Nawet dostawca transformatorów, który się zmienił chwilę potem, był ciągle ten sam. Więc te teorie, że transformator głośnikowy robiony jest przez innego tam wytwórcę, też tu pada. Idziemy dalej. Kończy się okres współpracy Van Halena z Piveyem, więc przechodzimy do wzmacniacza 6505. Pierwszy model, który został nazwany 1992 Original, to jest znowu dokładnie ten sam wzmacniacz. James Brown mówi, że zamawiali transformatory, co prawda u innego wytwórcy, ale według dokładnie tych samych specyfikacji. Więc nie wierzy w żadną różnicę. To, czy ktoś ją słyszy, no to wiecie, no to już fizyka kwantowa się kłania, gdzie udowodniono, że obserwator ma wpływ na wynik eksperymentu. Czyli ja słucham i słyszę to, ty słuchasz, słyszysz co innego. I to jest okej, to jest okej, ale technicznie, konstrukcyjnie zmian nie było. Kolejna wersja tego wzmacniacza, 6505, ale z logiem Pivey tutaj, to jest znowu to samo. Znowu to samo. I mówimy ciągle o okresie między 1992 a 2008 rokiem. W 2004 Pivey przestaje produkować pod hasłem Van Halen, zaczyna produkcję już wzmacniacza 6505. Ciągle jest to ten sam wzmacniacz w tej samej obudowie, ta sama konstrukcja. Po czym rozchodzi się też droga Hartleya Piveya i Jamesa Browna. James Brown zakłada własną firmę. Ja ich kojarzę, to jest firma Amtwicker. Oni robią efekty gitarowe w kostkach, do dzisiaj zresztą. Z bardzo dobrym skutkiem, to są bardzo dobre rzeczy. W kostce mamy symulację brzmienia prawdziwych konstrukcji, między innymi tej. I to naprawdę działa. Więc tutaj nie kłóćmy się, to jest ciągle ten sam wzmacniacz. Potem pojawiają się, jeszcze za czasów Edka, pojawiała się wersja 51-52. Czym się różniła?
Puryści narzekali, że wzmacniacz ten, a za chwilę o jego konstrukcji trochę opowiem, ma wspólną barwę tonu dla obu kanałów. I dla kanału crunch czysty i lead przesterowany, chociaż one tak naprawdę wszystkie potrafią być bardzo przesterowane. Jest wspólna barwa tonu. Dół, środek, góra. I niektórzy uważali, że to jest źle, bo chcieliby mieć inne ustawienia korekcji barwy w kanale tym pierwszym, Rhythm, nazywanym tutaj przez Ediego, a inne w kanale Lead. Stąd wersja 2, która konstrukcyjnie nie różni się niczym, poza oczywiście tym, że dodano ekwalizację do kanału Rhythm. I wtedy oba kanały miały niezależną regulację 3-stopniową pasma. Teraz o samej konstrukcji. Konstrukcja typowa dla tamtego okresu. 4 lampy 6L6 w końcówce mocy. Jeszcze nie było takiej pasji zakładania L34. Niektóre firmy się pomału tam odważyły na to. Natomiast wszechobecną lampą i w pierwszych Mesach Rectifierach, i w pierwszych Soldano, i w pierwszich Piveyach była lampa 6L6 w końcówce mocy. Odpowiednio ustawiony bias i odpowiednio ustawione parametry transformatora pozwalały wydobyć 120 W mocy z końcówki. To jest naprawdę głośny wzmacniacz. Naprawdę. W przedwzmacniaczu 5 lamp 12AX7, z tego wiadomo, że 4 pracują na dźwięk. Ostatnia jest inwenterem fazy, można powiedzieć odwracaczem fazy, można powiedzieć układaczem fazy, można powiedzieć prostownikiem fazowym. Wszystkie te określenia prowadzą do tego samego skutku. Co ciekawe, późniejsze wersje nie miały już 2 gniazd, miały tylko jedno gniazdo. Pierwsze wersje miały high gain i normal, chociaż żaden gitarzysta nie włączył się nigdy do kanału normal, znaczy do gniazdka normal. Wszyscy od razu wiedzieli, czego chcą i wpinali się do gniazdka high gain. Nie ma żadnych wodotrysków, nie ma jakichś lampowych pętli, nie ma jakichś tam symetryzowanych transformatorowo pętli. Nie ma tu nic. Ten wzmacniacz po prostu został stworzony po to, żeby po prostu go postawić i napierniczać. I naprawdę taki jest. Ciekawostką, tutaj za życia jeszcze Edward przyznawał się, że on był jakby pomysłodawcą. James Brown mówi, że to było naturalne w tej konstrukcji. Jest dodatkowa ekwalizacja końcówki mocy. Dlaczego mówię, że dodatkowa? Ponieważ oprócz ekwalizacji w samym przedwzmacniaczu mamy też podwójną ekwalizację końcówki mocy z parametrami rezonans i z parametrami presence. I to jest barwa, która jest już umieszczona dosłownie w ostatnim bloku jakby schematu blokowego samego wzmacniacza, czyli w końcówce mocy. Co to daje? Rezonans to jest bardzo niska częstotliwość, która ma wyzwolić akustycznie rezonans kolumny. I dlatego jest regulowana, ponieważ wzmacniacza używano z bardzo różnymi kolumnami. Pivey robił swoją fabryczną kolumnę. Wiele osób zaczęło od lat 90. tam po 93 roku stosować kolumnę Mesa Boogie, które były już wtedy bardzo popularne i to naprawdę są dobre paczki. Wiele osób używało kolumn Marshalla i każda z tych kolumn ma punkt rezonansu dołu w innym miejscu. Więc żeby dostroić, bo w tym wzmacniaczu akurat ten dół jest bardzo ważny, więc żeby dostroić dół, mamy tutaj parametr rezonans. Parametr rezonans też pomaga na przykład słuchać tego wzmacniacza, kiedy ustawiony jest ciszej. Tak zwanym, nie wiem, bedroom silent volume, nie? Czyli po prostu, że gramy bardzo cicho, ale chcemy, żeby to mięsko jednak tam funkcjonowało, żeby te niskie częstotliwości kotłowały, więc dajemy sobie tego rezonansu więcej. Jeżeli mamy kolumnę, nie wiem, ja podłączałem kolumnę Bogner 4x12, która słynie z tego, że ma bardzo dużo dołu, no to już musiałem tutaj ten rezonans ściągać, bo sama paczka miała go więcej. I oczywiście parametr presence, który stroi wysokie częstotliwości, te wyższe niż treble,
wysokie częstotliwości, tak zwaną supergórę. Ten piasek, czy to ziarno, można powiedzieć, w samym głośniku gitarowym. O tym wzmacniaczu i o jego historii można by opowiadać godzinami. My nie mamy tych godzin. W skrócie chciałem Wam przedstawić najfajniejsze i moim zdaniem najciekawsze wątki samej historii wzmacniacza 5150 Pivey. Mogę Wam powiedzieć, że do dzisiaj ten wzmacniacz jest ciągle kanonem soundu. Muszę Wam powiedzieć, że nurt dżinżynowy, digentowy głównie opiera się na tym wzmacniaczu, ale z pewnym trikiem. Ten trik to Tube Screamer Ibaneza, bramka szumów i 5150. Tak używają go niemal wszyscy. Trik z użyciem Tube Screamera polega na tym, że wiadomo, to jest overdrive, ale nie używamy go w opcji overdrive, tylko w opcji booster. Czyli jak mam opisać 3 gałeczki Tube Screamera, to barwa ton jest na środku, chyba że z jakiegoś powodu chcemy ten dźwięk trochę skoloryzować. Drive jest na 0, ale volume jest na 10. Czyli urządzenie, używając oczywiście swojego systemu i przedwzmacniacza i toru audio, wzmacnia sygnał kilkukrotnie. I to powoduje, ten trik zresztą stosowany jest nie tylko przy Piveyach, stosowany jest przy Marshallach, przy rectifierach, ale my mówimy konkretnie o tej sytuacji. To powoduje, że sygnał gitary jest wzmocniony kilkukrotnie z odpowiednim pasmem, o którym za chwilę powiem, i tak wchodzi do wzmacniacza Pivey, co powoduje, że już na starcie gain jest o wiele większy, ale on jest ciągle czysty, bo to nie jest ziarno przesteru zewnętrznego urządzenia, tylko głośność samej gitary. Dlaczego ludzie to robią? Oprócz oczywiście podniesienia przesterowania, robią to też z powodów ujarzmienia tego pieca. Ja sam powiem Wam, że jak używam na przykład naszych próbek Friedmana, który na kolumnie Bogner, która ma dużo dołu, to nie dość, że ja sobie ten dół tam ściągam oczywiście, ten najniższy dół dość mocno, dodaję sobie też góry, ale też zawsze w torze przed daną próbką używam Tube Screamera. I albo używam prawdziwego Tube Screamera, albo używam zrobionego impulsu przez nas. Co powoduje, że i tu jest ta magia. Tube Screamer ma ograniczoną ilość dołu. Sama ta kostka tnie dół, mówiąc brutalnie, i tnie najwyższą górę. Ale robi to w tak ładny i elegancki sposób, że nawet kiedy tego typu konstrukcje buczą, mają ten dół taki przewalony, chociaż tu mamy na to wpływ, bo mamy gałkę rezonans, to jednak ten dźwięk jest lejący, gumowy, układa się. To jest patent. Ja już nawet nie będę mówił, ilu ludzi na świecie, bo drugi program trzeba byłoby nakręcić. I to działa. I to działa. I to jest właśnie ten ostatni element, na który też ktoś mądry wpadł, żeby jeszcze bardziej kontrolować sound tego wzmacniacza, idealnie miksującego się na koncertach i na nagraniach. Dlaczego też o tym wspomniałem? Bo my przygotowaliśmy próbki. Oczywiście na platformę Quad Cortex i na platformę Tonex. I te próbki oprócz wszystkich przelotów ustawień obu kanałów. Kanał pierwszy ma 2 opcje dodatkowe, czyli crunch i bright. Z włączonym, wyłączonym, z różnym ustawieniem pozycji gain. Stworzyliśmy 16 profili wzmacniacza 5150 i ciekawostka 3 z użyciem Tube Screamera. Czyli 3 barwy od razu macie podane tak, jak zachowa się ten wzmacniacz, kiedy podłączy się do niego Tube Screamer, z wszystkimi tymi elementami dobrodziejstwa inwentarza, o których opowiadałem. I to wszystko możecie teraz sobie zainstalować, wrzucić nasze capture'y i zobaczyć, jak to naprawdę gra. Cała ta historia nie dość, że dała mi bardzo dużo radości,
bardzo ciekawe wątki przy okazji jednego z moich ukochanych brzmień, ukochanych gitarzystów. To ja sam kapczery tego wzmacniacza w różnych odsłonach, w różnych wersjach i ustawieniach zacznę używać. Dotychczas używałem Friedmana z modyfikacjami. Teraz przesiądę się chyba na 5150. Na pewno w wielu utworach, bo wyszło to zajebiście. Zajebiście. Wydaje mi się, że to jest sound, jeżeli ktoś szuka tego soundu high-gainowego w kierunku Brown Sound, ale nie Marshallo podobnego, tylko bardziej Meso Soldano podobnego, to jest właśnie ten wzmacniacz. I ja na pewno będę tego używał. Naprawdę to była duża przyjemność trochę wejść w króliczą norę i poszperać informacji dla Was. Ja to zresztą zrobiłem z własnej ciekawości, bo zawsze byłem ciekawy, jak to jest naprawdę. Przy okazji wpadłem na fajny wywiad z Jamesem Brownem. No, nie tym od Feel Good, tylko od konstruktora tego wzmacniacza, który wiele mitów rozwiał, wiele ciekawych historii przy okazji opowiedział. Powiem Wam tylko jeszcze na koniec, że ta historia jeszcze się na tym wzmacniaczu i firmie Pivey nie skończyła. Potem w 2007 roku Edward zaczął pierwszą jakby, nie wiem czy to jest współpraca, czy już nawet oddanie nazwiska firmie Fender. Powstała marka FVH, ale to jest opowieść na inny film i na inną historię. Tak przy okazji pokażę Wam mniej więcej o co chodzi, bo tutaj opowiadamy sobie o tych kanałach, że i tak. Konstrukcja prosta, dwukanałowa ze wspólną barwą tonu. Kanał Rhythm pierwszy. Ja pozwoliłem sobie włączyć crunch i bright na ten kanał, tak mi się akurat bardziej podoba. Gain mniej więcej na 12, barwa mniej więcej na 12. Głośność nie za duża, bo i tak nie jest źle. Rezonans na 6, bo tyle przy tej głośności mi tego dołu wystarczyło. Prezens na 8,5-9. Wyjściowo sami posłuchajcie. Rewelacja. Rewelacja. Piękny, soczysty ton, bardzo atrakcyjna góra, chrupiąca, ale nie jadowita. To jest dla mnie klucz. Dół snuje się po nogawce, ale nie przeszkadza. Nie zabiera uwagi od tego, co gramy i na pewno basista z Was z kapeli nie wywali, bo nie wchodzimy mu w pasmo. Dodam trochę gainu, tak powiedzmy na 7. Nie będę tu przesadzał. Rewelacja, rewelacja. Czysty Brown Sound, początek lat 90. Jak ja bym chciał mieć wtedy ten wzmacniacz. Pewnie już to gdzieś kiedyś powiedziałem, ale bardzo bym chciał wtedy w Irze w 92 roku mieć ten wzmacniacz, bo miałem wtedy Rectifiera. Ale chyba to by było lepiej. Ale ten wzmacniacz też miałem właśnie, bo to jest taka historia. W Polsce Piveya sprzedawał mój przyjaciel Darek Adamowicz, firma Mega Music z Sopotu. I ja chyba miałem ten wzmacniacz. Tylko z jakiegoś powodu, nie wiem, coś tam się stało i go nie używałem, nie wiem. Albo koncepcja kapeli była inna, a szkoda, bo jest genialny, jest genialny. Potem używałem go w bardzo wielu projektach, ale nie pamiętam, czy w nagraniach Iry, chyba nie. Chyba nie. Jedziemy w drugą stronę, wyczyszczamy kanał pierwszy, powiedzmy gain tak na 2 i dla odmiany jeszcze wyłączę crunch z kanału pierwszego Rhythm.
Zmienię pick-up na nekowy. Bardzo ładny, czysty ton. Bardzo ładny, czysty ton. I żeby nie było już tak słodko, żegnamy kanał Rhythm i przechodzimy do tego miejsca, w którym zaczyna się prawdziwa magia rock'n'rolla. Kanał Lead, ulubiony przez wszystkich kanał tego wzmacniacza, bez żadnych bajerów. Bas na 5,5, środek na 5,5, góra na 5, wolum nie za duży, rezonans tak jak było przed chwilą 6, prezent 9. I co się dzieje? Ale to nie wszystko. Dajemy gain na 6. Wcale nie najmocniej, wcale nie najgłośniej. I zobaczcie ten. Magia, magia, magia. I jeszcze do tego Tube Screamer i jest koniec. Koniec. To jeżeli chodzi o sound, high gain, absolutny święty graal. Mówię to z pełną świadomością tych słów. Aż ciężko zakończyć ten odcinek, bo chciałoby się grać i grać. Nieprawdopodobnie inspirująca konstrukcja. Mamy go dzięki mojemu przyjacielowi Pablo. Nie oddam ci tego wzmacniacza. Trudno. Możesz obejrzeć go w programie. Próbki ci wyślę. Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Na dziś i ja z wami się żegnam. Zapraszam was serdecznie do oglądania programów Custom Guitar Tones i do sklepu Custom Guitar Tones, gdzie capture'y wzmacniacza Piwi 5 i 5O Eddie są już dostępne. Nie będziecie żałować. Jest zajebiście. Wszystkiego dobrego. Pozostańcie w obfitości. Ja jeszcze se pogram.